chodź. No jeszcze, no. No chodź jeden, no. No chodź. No, jakiś to jest uparty. Jan Marek, hodowca gołębi pocztowych. Dzień dobry, witam koleżanki i kolegów w nowym filmie. Jak powiedziałem, że będziemy nagrywać dzisiaj o tych samczykach, które posiadam w rozpłodzie. Mam tych samczyków 20 sztuk i zacznę od samczyka nabytego od wiosny. To jest samczyk nabyty od Andrzeja Wiosny z 20 roku. Jestem zadowolony z tego gołębia. Po prostu można powiedzieć, oby takie wszystkie gołębie można było nabyć. Bardzo ciekawy gołąb, robi cały program, robią gołębie po nim uchowane. Teraz pokażę synów jego, bo córki były w tamtym filmie pokazane. To jest syn jego. Takie wychodzą, bo on był złączony z tą niebieską samicą. Być może będę wracał z powrotem do tego połączenia, bo te gołębie się sprawdzają. Także nie ma co szukać innego. Być może trzeba będzie po tym późniejszym łączeniu złączyć coś innego, ale trzeba po prostu próbować. Tu będzie teraz jeszcze jeden syn, bo ich jest więcej, ale to są młode gołębie tam na gołębniku lotowym. To dzisiaj tylko filmujemy te samce, które są w rozpłodzie. Po tym samczyku pójdzie gołąb chyba na wystawę jako młody, bo leciał bardzo dobrze. Prezes mnie namówił, mojego oddziału, żeby dać na wystawę. Tu jest następny gołąbek od pana Andrzeja Wiosny. To jest z tych jej bardzo dobrego gołębia. To była taka historia, że ja go kupiłem, a za parę tygodni Andrzej zadzwonił, czy bym go nie chciał odsprzedać, bo przyjechał gościu, chciał kupić z tych gołębi, a już nie miał Andrzej. Ale ja podjąłem decyzję, że go nie odsprzedam tego gołębia. Po nim mam fajne samce, które robią wszystko, maratony. I jak są ciężkie loty, siadają pierwsze na gołębnik. Ojciec jego przyleciał pierwszy z maratonu u nich. Nie wiem, czy nie był pierwszy na oddział, czy na rejon, ale to już Andrzej będzie wiedział. Wiosna. To jest ciekawy gołąb. Tu jeszcze pokażę jednego samczyka od Andrzeja Wiosny. Tyle ino powiem, że to jest Van de Nabele, Van Loon też w tym gołębiu. Tego dokupiłem od Andrzeja. Ciekawy gołąb. Także widać, że to są gołębie wychowane z dobrych gołębi. Nawet młody gołąb po nim nie miał ani jednego konkursu, a jako roczny zrobił 7 konkursów i 2 500. Tak trzeba po prostu być cierpliwy do gołębi młodych. Mam gołębia z tych oryginalnych gołębi jeszcze Brorman i z tego Jansena od Handerka. Po nim miałem fajnego gołębia, ale go już odstąpiłem. Robił cały program, maratony. Ja od niego odkupiłem tą samicę z tych Brormanów. To on zrobił w sąsiednim oddziale tymi gołębiami 10 razy mistrza pod rząd. No teraz nie lotuje tymi gołębiami, bo ze względu na to, że ma dużo pracy i to. Ale to są gołębie przywiezione z Dortmundu od takiego Brormana. Także ciekawe gołębie. Przez lata się nam tu sprawdzają dobrze i robią loty w każdych warunkach. Jak są zdrowe, to w stanie są wygrać lot. Ciekawe gołębie. Upierzone, zdrowe i przede wszystkim nie chorują te gołębie. Co zauważyłem, że te gołębie
dobre, nie chorują przez całe sezony, z tego co się widzi. To jest, widać, że to genetyczne mają, być może, że dobrze są też i chowane, prowadzone, ale widać, że te gołębie są odporne na wszelkie te choroby, które teraz nachodzą na te gołębie. Ale to gościu miał wyselekcjonowane te gołębie niesamowicie. To wartościowy jest gołąb. To jest syn tego gołębia, który był włożony teraz do klatki. Po nim mam bardzo dobre gołębie. A jest ich zostawione 4 do lotu, ale 3 są samiczki i 1 samiec. Samcem nie będę lotował. I no samiczkami, jak będzie zdrowie oczywiście. Bo najważniejsze jest zdrowie u człowieka, żeby sobie dać rady. Ale to są gołębie, tak jak powiedziałem wcześniej, o dobrym zdrowiu i dobrym charakterze. Uparte na wszelkie pogody. No pewnie, że ich potrafi taki gołąb się zgubić, ale to przez różne przypadki. Może się zabić po drodze, może go jaszczą zabrać. Ale jeżeli chodzi o loty ciężkie, to se dobrze radzą te gołębie. One są na oczach takich zielone z brązem i widać, że to trzymie się ta linia gołębi tych brormanów. Widać, że to facet miał wyprowadzone gołębie bardzo dobrze. Wychodzą niebieskie białolotki, niebieskie pstre takie więcej, ale w budowie są nienagadne, spokojne. Tu jest jeszcze jeden samczyk. To jest oryginalny też gołąb z tych brormanów. Gołąb nigdy nie był w koszu, nie był lotowany, a gołębie fajnie lecą. To jest po takim, to miał taką słynne 2 gołębie 208. Ten kolega to była matka tych gołębi, babka. Była nabyta od kolegi Orlickiego Mirka z Kent. To miał takie dwóch braci, 208 i chyba 209, jak się nie mylę. On zrobił wtedy tymi gołębiami 10 razy mistrza pod rząd. Po dzień dzisiejszy te gołębie się trzymią. Pełne, fajne budowie. To jest następny z tych gołębi. Samczyk. To jest ta sama linia gołębi. I no tu jest wprowadzona już samica od Wojtka Handerka. Ta 49-39 z tego Mercedesa. Ale jego brat leciał bardzo dobrze. Ten 19-35 robił ponad 5000 w sezonie. Ciekawy gołęb. Też. I on też nigdy nie był w koszu, bo to był uchowany dla mnie. Zawsze sobie zostawiam późne młode, żeby była ta krew utrzymywana w gołębniku. Nie żebym chodził gdzieś dokupywał, bo to ciężko jest nabyć dobrego gołębia. Jego brat 32-63 to miał 4 dyplomy w jednym sezonie. To jest jeszcze jeden samczyk z tych gołębi, z tej linii bezpośrednio, ale tu już jest wprowadzony ten gołąb 1909, ale 1909 pochodził z tej samicy nabytej od kolegi Mirka Orlickiego 8107, to była oryginalna brormanka. I to jeszcze mi został jeden brat, bo jednego miałem 3, to tak żebym odstąpił, no ale nie wiem. Ja to trzymię tą linię ze względu na to, że to wiem, co to za gołębie są. Te gołębie nie chorują, gołębie się chowią dobrze. Ten ojciec jego, ten 19, leciał 7 lat, nigdy nie był chory. Dziwować się, dlaczego Jansyny brały tyle pieniędzy za gołębie, ale widać, że mieli gołębie genetycznie zdrowe. Mam po nim gołębie też.
i dostanie teraz, bo to jest gołąb roku z 19, dostanie młodą roczną samiczkę i muszę zostawić jeszcze późne młode potem sobie, a to resztę to tak odstępuję kolegom, kto tam coś zamówi se. Teraz mam w ręce gołębia nabytego od kolegi Denisa i Roland Faber, samczyk, fajny gołąb, mam gołąbki w tym roku uchowane, ciekawe gołębie. Zobaczymy, jak się będą spisywały w lotach dorosłych, bo jako młode gołębie leciały dobrze, żaden się gołąb nie stracił, wszystko idzie, jakby powiedzieć, w dobrym kierunku. Widać po gołębiu, że jest to gołąb o dobrej budowie, dobrym upierzeniu, no i myślę, że dobrym charakterze. Jak przyjdzie czas, w późniejszych latach ocenimy to lepiej. Ze względu na to, że teraz nic wiele nie można powiedzieć, bo jak się zmierzą z trudnymi lotami, to będzie opinia. Dopiero one muszą się wykazać. Taryfy ulgowej nie będą miały żadnej. Takiej zasady jestem, że z tego co widzę, wszystko wskazuje na to, że coś z tego będzie. Teraz pokażemy z linii Hulikana 51. Bardzo fajny samczyk. Ciekawą rzeczą u tego gołębia jest, ma papuciate nogi, takie obrośnięte nogi. Rzadko się to spotyka. Jest to ciekawy gołąb. Nabyty jest od kolegi mało lepszego. Mam po nim parę dzieci uchowanych. Jak się nic nie zmieni, to samiczka pójdzie na wystawę po tej parze, bo jest ładnie zbudowana, dobrze leciała. Tak. Damy jej szansę, ale bardzo przyjemny gołąb, spokojny. Wychodzą niebieskie, brudne takie i nakrapiane. O ładnym oku. Tu jeszcze jest jeden z tej linii Hulikan 51 i to jest niebieski pstry. Ciekawy gołąbek o dobrym upierzeniu. No ten już nie ma tych nóg obrośniętych, bo one nie są z jednej pary. Ale ciekawy gołąbek. Ładne upierzenie ma. Te markery ma fajne. Mam nadzieję, że nam jeszcze radości przyniesie tu w gołębniku przy wychowie młodych. Oczko ma koloru innego. Teraz pokażę tego samczyka kupionego od Krzysia Pubeczki, z tego Antoni Mezi, bo kolega Pubeczko kupił samicę z tych gołębi, a dokupił samczyka od kolegi Rzepki Marka. I po nim mam fajne gołębie. Jestem zadowolony. Uciągłem gołębie. Żaden się gołąb nie stracił, dobrze leciały. W sensie takim, że przylatywała, jak nie robił konkursu, to mają tam po 2 czy 3 konkursy, ale ja do tego nie przywiązuję wagi specjalnie, bo ja karmię gołębie tak, jak karmię, ale widać, że jak był lot już cięższy, to już się pokazywały w przodzie. Z tego samca i z jego siostry jeden samczyk ma 2 dyplomy, a z niego ma 1 dyplom z młodych lotów. O pięknych oczach, bardzo silny gołąb. Mam nadzieję, że mi jeszcze radości
sprawi dość. Nie będziemy się tu wymądrzać, czy ma szybkie skrzydło, czy nie jest szybkie, ale lista zweryfikuje wszystko konkursowa. Jak przyjdą loty. Bo jak słucham kolegów, jak mówią, ten ma szybkie skrzydło, ten ma takie, ale to tylko jest ocena indywidualna. Mnie cieszy to, jak siada na liście. Czołowe konkursy zdobywał, ale to nie jest takie proste, jak się komuś wydaje. Gołąbek młody, przyszłość przed nim, także będziemy chować młode gołębie. Tu pokażemy teraz samczyka, brata tych samic, co były pokazywane, te niebieskie samice w poprzednim filmie. I ktoś powiedziałby tak, ale to duży gołąb, to na krótkie loty. A on z maratonów jeszcze mi inaczej nie przyszedł jak drugi na gołębnik. To jest syn tego, co mi tak dobrze leciał, te maratony, co miał 5,5 tysiąca. To jest oryginalny syn. I to jest, już mogę powiedzieć, że mam udowodnione, bo mam brata jego, który zrobił w jednym sezonie 10 wkładań, 10 konkursów i 3 maratony. I jeszcze w dodatku był drugi na rejon na 11 tysięcy. To jest oryginalny gołąb, jakby powiedzieć, z pokrewieństwa, z 2 gołębi w dalszym pokrewieństwie, z tego 85 Jansena od kolegi Handerka. Gołąb, jak to mówią hodowcy, torpeda. Bardzo silny gołąb. Mam nadzieję, że teraz mi się jeszcze przyda do chowania gołębi. Teraz pokażemy tego brata, tego samczyka, co my wcześniej pokazywali. To jest brat. Ten jest troszkę mniejszy, ale bardzo dobrze leci. A jako młody to był taki nieduży gołąb. Nie bardzo się mi widział, bo był drobny, ale z roku na rok się rozrastał. I po prostu teraz, jak już ma 3 lata, teraz ma 4 lata. Nie mam okularów, ale tak, 21. 4 lata ma. On był wtedy drugi na rejon z tym samczykiem, drugim takim. Jego ojciec to był ten, co mi tak dobrze latał. On latał dalekie loty, ciężkie. Taka Bruksela była, pamiętam, ciężka. To jak przyszedł, to biedny ledwie na nogach stał. Ale nie dał się złamać. To jest jego syn. Fajne gołębie daje. Wychodzą niebieskie pstre. Nawet z 3 pasami niektóry wyskakuje. To jest z linii Raf Szablon. Marcel Albert. Taki był przodek ich. Teraz pokażemy samczyka, który był pierwszy przed tym samczykiem na oddział i na rejon. Był też pierwszy na rejon na 11 tysięcy. To jest ciekawy gołąb. To jest Handerek i Roper. To jest z tej samicy od Handerka 49-39. On bodajże, jak się nie mylę, w jednym roku był 5 razy pierwszy na gołębnik. Dla niego tam nie przeszkodą jest warunki ciężkie, czy takie. A za młodego gołębia to on nie leciał specjalnie. Nie wiem, czy miał coś, jaki konkurs, bo ja tak do młodych nie przywiązywałem wagi. Ale teraz, jak jest 4-latek, to jest tak rozwinięty, zbudowany, fajne gołębie daje. Nawet u nas w oddziale jest taki prezes
od jakiegoś czasu wprowadził, że dzwoni do dobrych hodowców i każdy z nas daje jakieś tam losy. Dałem losa z niego. Była jedna, jedyna samiczka na misce chowana i dałem kolegom, bo wygrali, to lotowali tą samiczką, bo mieli dwa, bo jednego dałem synowi w prezencie, a jednego dałem z tego losa. Obydwa skończyły loty. Mam nadzieję, że jeszcze im przyniosą radości te gołębie. Na razie są młode gołębie. Hodowcy dobrej klasy, bo wyniki robią bardzo dobre. Mistrzami byli, wicemistrzami, bez przerwy czołówka. A mogę chyba użyć nazwiska. Nazywają się Krupnik Janusz, Andrzej i nie pamiętam tego imiona syna tego jednego. Fajni ludzie przyszli mi z pomocą, czego im nigdy tego nie zapomnę. W tym roku mi gołębie szczepili, poświęcili się mi, za to muszę im serdecznie podziękować. Dałem w nagrodę dobrego gołębia, żeby to są lepsi hodowcy ode mnie, to mam nadzieję, że ten gołąb może im przynieść jakieś radości. Oby tak było, bo to różnie może być. Ale gołąb jest jakościowo widać dobry gołąb, skoro mi tak latał fajnie i nie robił mi tu niespodzianki. Mam tu sąsiada, konkurenta dobrego, też ma bardzo dobre gołębie, ale jak potrafił wygrywać z jego gołębiami, to znaczy się, że to jest dobry gołąb dla mnie. Hodowcy się wypowiadają, że jak gołębiowi skrzydło drży, to jest dobrze. Ja się na tym nie znam, nie będę się wymądrzał, ale prawdopodobnie coś tu się dzieje. A nie mogę sobie poradzić z tym skrzydłem. Także ja wierzę w jedną rzecz. Jak siada na listę. Teraz pokażemy gołąbka sprowadzonego, ale był u mnie lotowany od Pawła Kozibrody z Niemiec. Miałem dwóch braci, ale jeden był na locie i czegoś się napił i życie stracił. Ale ten brat jego jest super gołąb. Pochodzi z gołębi elektro. Siadał mi fajnie z maratonów 800, pierwszy na gołębnik. Najdalej zawsze przychodził na gołębnik 5 z każdego lotu. Bardzo ma fajne upierzenie. Dane jest do ciągnięcia gołębi. Miękkie upierzenie ma strasznie. To już takie w genach ma. I oczko ma też bardzo ładne. Zawsze mi sprawiał duże przyjemności na locie, bo go dawałem, jak szedł na lot, to zawsze dany był do serii, bo wiedziałem, że na niego mogę liczyć i nie zawodził mnie. Był to zawsze gołąb pewny. Zamódka zrobił bodajże 1 czy 2 konkursy ostatnie, ale ja właśnie przywiązuję wagę do gołębi młodych, jak zrobi coś na ostatnim locie, albo mu tam niewiele braknie z ostatniego lotu, może nic nie zrobić, bo już mi udowodniło to, że nie jeden młody nie miał ani jednego konkursu, a potem był najlepszym rocznym i dwulatkiem i w dalszym czasie. Także to nie jest reguła, jak się słyszy od ludzi, że musi młodek latać dobrze i potem dopiero roczny, to i tamto. Być może jak ktoś robi dużo z młodymi gołębiami, no to i te młode lecą, ale ja to jestem taki hodowca, że nie, jak to mówię zawsze, niereformowalny. Ja jak kiedyś karmiłem mocno, to teraz dalej tak robię, a u młodych gołębi trzeba by było to robić inaczej. Ale przez to się nie gubią gołębie, wracają do domu. Nie przywiązuję wagi do młodych lotów. Chociaż miałem w zeszłym roku takie loty,
że potrafiłem za mistrzem Polski, ten kolega się nazywał Kościelniak, to 2 ostatnie loty wbiłem zaraz za nim drugie serie. To nie wiem, czy się mi to udało, czy tak, wyszło, ale widocznie jak są cięższe loty, to te gołębie więcej mają coś do powiedzenia. No ale to tylko zależy, w jakich one rękach są. To by było tyle o tym gołąbku. Dobry, ciekawy gołąb. Będziemy chować. Teraz mam gołębia w ręce. To jest o bardzo długiej historii ten gołąb. To jest historia z tym gołębiem, z tą rasą gołębi taka, że kto pamięta świętej pamięci Gądka, sędziego, to ten pan przywiózł gołębie z Belgii. I te gołębie się tak rozpowszechniły w okręgu bielskim, że miał świętej pamięci Stanik te gołębie i wielu innych, i Handerek, i mnie się dostało też. Adam mi dał w 97 roku jajko z tych gołębi i ja mam po dzień dzisiejszy te gołębie. I co się okazuje? Dostałem od takich dobrych hodowców z Osieka, to jest teściu ze zięciem Hanslik Kubica, Tadeusz i kolega Mirek Hanslik, to mi załatwił te gołębie świętej pamięci Mietek Malik, za co mu wielkie Bóg zapłać. Ten gołąb od tych kolegów był jako roczny, był pierwszy na rejon, na okręg 500 ileś kilometrów, nie wiem czy to Kołbaskowo już było, dokładnie nie pamiętam, ale to był lot okręgowy. Na 32 000 był pierwszy na okręg. I po nim jest ten syn. I ten syn się wrócił z kolorem do tych przodków. I dlatego cenię tego gołębia i trzymię po dzień dzisiejszy, bo się mi przypomina ta linia starych gołębi. Jak miałem takie gołębie jego wujków, to leciałem, miałem 12 wdowców i 6 samic, to w 2010 roku byłem mistrzostwo okręgu 18 przodownikiem. Miałem z tych gołębi same, to było 12 tych samców i 6 samic. I świętej pamięci przyjechał do mnie w odwiedziny pan Józef Stanik i powiedział mi tak: zobaczysz, jak ci te gołębie polecą, jak będą 2-3-letnie. I trzeba przyznać, jego słowa były prorocze. Za Henów wtedy 950 km dałem 3 wbiłem. Miałem 1 na oddział, 4 na okręg i miałem w tym oddziale, co lotowałem, miałem 1 serię. I po dzień dzisiejszy te gołębie trzymię ze względu na to, że to są gołębie o niesamowitym zdrowiu tyle lat, bo to były lata 70. I po dzień dzisiejszy są te gołębie u mnie w gołębniku. Nie pokazuję ich za wiele, ale są te gołębie i nawet pobrali koledzy, nie będę wymieniał z jakich oddziałów, albo nie wiem czy se życzą, na wspólne gołębniki. I nawet nie tak dawno jak wczoraj mi dostałem telefon, że bardzo dobrze mu lecą te gołębie z tej gołębi ode mnie na tym wspólnym gołębniku.
u jednego czy u drugiego hodowcy. No ale to nie wszyscy o tym chcą mówić. Dlatego powiem tak, że te stare gołębie, które myśmy mieli kiedyś, ludzie się szybko pozbyli, bo były ciut wolniejsze, ale to były gołębie o niesamowitym charakterze, zdrowiu i dzisiaj pasują do tych gołębi nowych. I ten gołąb z tych gołębi był znów 7 na okręg, Mustertolde to było coś chyba 850, jak się nie mylę. Na całą Małopolskę był 7. Są w stanie wygrać lot nawet, jak są dobrze prowadzone. Ale już ja tak nie nadążam za tym wszystkim. Ale dalej utrzymuję te gołębie, bo wiem, że takich gołębi już jest bardzo mało. I cieszę się zawsze, jak wyjdzie coś takiego pstrego, bo one wychodzą niebieskie pstre, białolotki lub nakrapiane pstre. Bo tu wyszedł po nim syn, za chwilę go pokażę. To świętej pamięci Adaś Handerek mi dał jajko, jak byłem u niego. Żona go te jajko schowała i przywieźliśmy do domu. Wychowała się taka samica, jak dzisiaj tego samczyka pokażę. Przywieźliśmy ją, my te jajko w październiku, młody wyszedł chyba w listopadzie albo na początku grudnia, już nie pamiętam. I jeszcze przypomnę taką sytuację, że my raz w styczniu puścili gołębie, to na noc nie było żadnych gołębi w gołębniku, bo taka przyszła mgła. Wróciła o godzinie 4. Jedna, jedyna samiczka to była ta od kolegi Handerka Adama. I to już dawało mi do myślenia, że to będą dobre gołębie. Zaraz wziąłem ją, bo to była późna, nigdy ją nie lotowałem, ale potem te synowie były, ta samica była złączona z takim Belgiem. Przywiózł Adam Handerek samca takiego 115 końcówkę miał. On mi tego gołębia sprezentował, za którego zapłacił 500 marek, bo to marki były. Mówi, jeszcze żona mi zwróciła uwagę, że to ty zdajesz sobie sprawę, ile ten gołąb kosztował. A Adam kupił go jako za samicę, a się okazało, że był samiec i dlatego mi go sprezentował tego gołębia. Ale po dzień dzisiejszy są gołębie z tych gołębi. I odstąpiłem koledze do Lublina z tych gołębi i u mnie te gołębie były pierwsze na oddział na ponad 5000 gołębi na locie. Jak są w dobrym zdrowiu, dobrze prowadzone, radzą se w każdych lotach. I dlatego chciałbym przestrzec kolegów, żeby nie pozbywać się tych starych gołębi dobrych. Bo te stare gołębie, jeżeli posiadały w genetyce swojej zdrowie bardzo dobre, to takich gołębi należy strzec, pilnować jak oka w głowie. Bo dzisiejsze gołębie, te nowe, być może i są o dobrym zdrowiu, ale w większości jak się słyszy, to byś nic nie musiał robić i no po lekarzach chodzić. Bo ludzie już tak daleko poszli z tym wszystkim, że ja gołębi, powiedział, leczył nie będę, bo to dla mnie się mija z celem. Albo się rodzi zdrowy i ma zdrowie na miejsce, a jak nie ma, no trudno, rozstajemy się. To są tylko zwierzęta. Teraz wybieram syna tego przedostatniego samczyka. Taka była prababcia jego. O takim samym kolorze, to samo miała na głowie i ktoś powie, że gołębie nie dziedziczą. Te wszystkie markery, te piórka białe, tu po tych piórkach tyle lat, 70 przeszło lat. Ktoś powiedziałby, co ten człowiek opowiadał. Ale na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć, że mam pamięć dobrą przy gołębiach, bo takie były te gołębie. Te gołębie były w Żywcu rozpowszechnione, w Bielsku. O nich mówili belk, zielone oko. Tak się o tych gołębiach mówiło, bo to był belk przywieziony przez świętej pamięci
Gątka. To były super gołębie, można tak to powiedzieć. Ja mam jeszcze szczęście, że je mam po dzień dzisiejszy. Ktoś powie, a to może wolne już są, albo to, albo tamto. Ale skoro one jeszcze są w stanie wygrać maratony, jak są dobrze prowadzone, to cóż więcej szukać. To jest młody gołąb. I teraz powiem takie słowa do dwóch kolegów. Pana Tomka i pana Andrzeja. Oni mają po tym gołębiu takie ciemne gołębie, nakrapiane. On był złączony ze samicą od Andrzeja Wiosny, z tą nakrapianą, co była na filmie wcześniejszym, i one dalej będą tak złączone, bo te gołębie wychodzą dobre, przetestowane są. Tylko trzeba czekać na późniejszy czas, jeszcze na dłuższe loty. Bo skoro te gołębie, on się wywodzi z tego samca, z tego niebieskiego przedostatniego, i ta matka jego była od Andrzeja Wiosny, to widocznie te gołębie pasują, bo robią, już jako roczne robiły po 3500 ciężkie. I mam tą samicę zostawioną miałem, bo już ją po prostu wydałem koledze tą całą parę, bo mu powiedziałem tak, słuchaj, samca jak bierzesz, to musisz wziąć tą samicę, żeby one były razem, bo one najlepiej do siebie pasują. I te gołębie, teraz w tym roku ja ino dawałem parę lotów na stare. Jak był ciężkie kołbaskowo było, to te dwie córki, jedna była 5. na oddział, a druga była 30, chyba 9. albo 6. Nie jestem na 100% pewny. Ale ładne, bogate gołębie. Ktoś by powiedział, że tyle lat te gołębie są tu w tym rejonie i one się po dzień dzisiejszy trzymią. Nie wiem, od jakiego to był gołąb przywieziony przez tego świętej pamięci pana Gątka, ale to był bardzo dobry gołąb, bo go ludzie chwalili wszędzie. Kto miał te gołębie, to po dzień dzisiejszy jeszcze są u mnie. Ktoś powie, kto by to trzymał tyle lat, no ale niestety. Wolę to mieć, jak nowe nabywać i nie wiadomo co. To wiem, że jak coś dołożę, to jak wyjdzie taki kolor podobny, to jest większe prawdopodobieństwo, że te gołębie mnie nie zawiodą. Jeszcze nakręcę o samiczkach lotowych, bo mam 25 samic do lotu i 25 samców, ale samcami nie polecę, bo to jest za dużo roboty. Zostawię sobie tylko do lotu samiczki. Tymi samiczkami się będę bawił, jak dam rady. Będę miał komfort, bo to ino 2 klatki i nie będę musiał dużo nosić i chodzić koło tego. A jaki wynik zrobię, czy ukończę loty, czy nie, to czas zweryfikuje. Powiem tylko tyle, że leciałem młodymi cały program i skończyłem na 2. miejscu, wicemistrza zrobiłem w sekcji. Udało się po prostu w tym wieku zrobić. Uważam, że nie jest tak źle. Jak na mój wiek, być 2. w sekcji, taki pucharek dostałem, kolega mi przywiózł, bo nie byłem na rozdaniu nagród. Na niedużą ilość gołębi młodych 2. miejsce nie jest źle. W tym filmie to już jest wszystko. Serdecznie dziękuję za wszystkie lajki i zapraszam do oglądania mojego kanału, za co serdecznie dziękuję.